Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejszy tytuł bajki to Bezpieczni. Gdzieś za górami, za lasami były jeszcze wyższe góry. I na tych górach, a właściwie na jednej górze, siedziało dwóch młodych chłopców. Siedzieli i widać było, że odpoczywali. Jeden do drugiego się w ogóle nie odzywał. Cisza między nimi była, ale w którymś momencie jeden powiedział: osiągnęliśmy te najwyższe góry, szczyt jednej najwyższej góry. No tak, udało nam się, powiedział ten drugi. Słuchaj, ile myśmy się lat przygotowywali, żeby osiągnąć ten szczyt? No, chyba będzie z 10 lat. No ale się udało, zobacz, siedzimy na szczycie najwyższej góry, nawet tej góry, która jest za górami i za lasami. Nikt tu do tej pory nie dotarł, tylko my. No tak, rzeczywiście, powiedział ten drugi. Ale wiesz co, tak siedzę i siedzę, zastanawiam się, może w jakimś królestwie jeszcze są wyższe góry. No, mało ci czy co? Zobacz, zdobyliśmy najwyższy szczyt. No tak, ale może jest jeszcze jakieś królestwo, w którym to będzie jeszcze wyższy szczyt, jeszcze wyższa góra. No ale słuchaj, przygotowywaliśmy się do wejścia na tą górę, tak jak mówisz, całe 10 lat. Czy my damy radę? Oczywiście, damy radę. No, może nam to znowu zajmie 10 lat, ale damy radę. I tak siedząc na górze, ustalili, że znajdą w innym królestwie jeszcze być może wyższą górę, która miała prawo stać się dla nich wyzwaniem. No i jak się domyślacie, znaleźli taką górę w innym królestwie. Przygotowywali się do zdobycia jej pewno z 8 lat. Czyli trochę mniej, bo już mieli o wiele więcej doświadczeń z poprzedniego wchodzenia na tak wysoką górę, ale też ze zbierania wszystkiego, co było trzeba po drodze, nauczenia się. No i gdy 8 lat minęło, zaczęli wchodzić na kolejną górę. Wchodzą. Naraz jednemu się omsknęła noga i chciał coś powiedzieć do drugiego, ale tak jakoś pociągnął go za skafander i obaj wpadli w jakąś głęboką jamę. Najlepsze to było to, że w ogóle jej obaj nie widzieli. Gdy znaleźli się na dnie, zaczęli się zastanawiać, jak my stąd wyjdziemy. Wszystko, co mieliśmy ze sobą, zostało na zewnątrz, bo przed chwilą żeśmy zdjęli plecaki. Mieliśmy przecież tu blisko rozkładać namiot, żeby odpocząć przed kolejnym krokiem w podróży. A tu raptem taka niespodzianka. Masz coś ze sobą? Chociaż jakiś nóż? Czy cokolwiek innego? No ależ skąd? Mówi ten pierwszy. W ogóle wiesz, akurat powyciągałem wszystko, no i przecież byliśmy się rozejrzeć. Wchodziliśmy na górę, ale wchodząc na tą górę, tak na dobrą sprawę, szukaliśmy miejsca na odpoczynek już, bo to wieczór. Brak czegokolwiek. Co my zrobimy?
ty mi powiedz, co my zrobimy. No, rozejrzyjmy się, może jakoś z tej jamy można wyjść. No i zaczęli myśleć. Myśleli pół godziny, może godzinę. Przychodziły różne im pomysły do głowy, ale żaden z nich nie nadawał się do sprawdzenia, ponieważ nie mieli czym zahaczyć nogi. Wszystko było jakieś takie obślizgłe, mokre. Nie mieli czekanów, ani czegokolwiek. Więc jeden z nich mówi, no słuchaj, właściwie to wygląda na to, że my tutaj zostaniemy. Ależ co ty opowiadasz, damy radę. No to co mamy zrobić? Wiesz co? Moja babcia kiedyś uczyła mnie medytacji, więc może usiądźmy do medytacji. W medytacji z reguły przychodzą jakieś odpowiedzi i pewno damy radę. Więc jeden drugiego nauczył medytacji. Usiedli i zadawali pytania, jak mamy z tej jamy wyjść. I jakakolwiek przyszła odpowiedź, otwierali oczy, wychodzili z medytacji i próbowali sprawdzić, czy ten sposób się nadaje. Ale żaden ze sposobów się nie nadawał. Więc właściwie już wyczerpali wszystkie możliwości. No dobra, no. W końcu wygląda na to, że tu zostaniemy. No wiesz, jedną najwyższą górę w naszym królestwie żeśmy zdobyli. Widać, w tym królestwie ktoś inny może ją zdobędzie. O, ale wiesz co? Moja babcia mówiła, że najlepsze przychodzą pytania w trakcie ciszy. A, medytacja na ciszy. No kiedyś gdzieś czytałem. No tak, bo wtedy po prostu siedzisz na ciszy i odpowiedzi ci same przychodzą. No to spróbujmy. Znowu usiedli do medytacji. Skupili się na medytacji. No i w istocie siedzieli w tej ciszy, na ciszy. I tak siedzą. Jednemu raptem przypłynęło coś przez oko wewnętrznego postrzegania i zobaczył rozwiązanie. Ono było inne, jak te poprzednie, takie lśniło bielą, było otoczone światłem, białym światłem, a nawet czasami było coś złotego. Wyszedł z medytacji i rzekł, słuchaj, zobaczyłem w ciszy takie rozwiązanie. Spróbujmy. No dobrze, ja tam siedzę w tej ciszy i w ogóle przychodzą te same rozwiązania, które przychodziły jakiś czas temu i wszystkie żeśmy je już wypróbowali. A bo wiesz, może być tak, że rozwiązania przychodzą od różnych słów, które masz w swoim zasobie leksykalnym. Może to się spełni, sprawdzi? Może, rzekł ten drugi. I zaczęli próbować. Po 15-20 minutach okazało się, że znaleźli wyjście. Takie jak ten pierwszy widział w medytacji. Po kolejnych 20 minutach już byli w połowie wyjścia na zewnątrz. No, tak się gramolili i w godzinę byli na zewnątrz. Usiedli przy tej jamie i jeden do drugiego rzekł: trzeba właściwie umieć medytować na ciszy. Bo przedtem, gdy zadawaliśmy pytania, to odpowiedzi faktycznie przychodziły od różnych słów, a gdy się człowiek skupi na ciszy, to odpowiedź przychodzi w świetle i tą
odpowiedź można wdrożyć, wcielić w życie. Jesteśmy na zewnątrz. Całe szczęście. No, mamy szczęście, powiedział ten drugi. Mamy. No i co, może jednak wrócimy? Może zejdziemy na dół, bez potrzeby wchodzenia tam już wyżej jutro, no bo dzisiaj wiadomo, tutaj obóz założymy za chwilę i odpoczniemy. Ależ skąd? Mamy już poznane słowo jama. Do tej pory, gdy przygotowywaliśmy się przez te 8 lat i wcześniej, brak było takiego doświadczenia. Brak. Teraz już mamy. I miejmy nadzieję, że to jest ostatnie doświadczenie. Damy radę, wejdziemy i na szczyt tej góry. A gdyby się zdarzyło po drodze, że jeszcze nas coś spotka, to już wiemy, jak sobie w tym i z tym poradzić. Jesteśmy bezpieczni. Po prostu jesteśmy bezpieczni, rzekł ten drugi. To fakt. I poszli już ze spokojem duszy po rozłożeniu namiotów spać. A następnego dnia ruszyli dalej i jak się domyślacie, zdobyli w tym drugim królestwie szczyt najwyższej góry. Dziękuję. To tyle na dzisiaj. Cześć Wam.